Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Zapraszam Was do ośrodka narciarskiego NAJ. To nie jest oczywiście jego nazwa, ale dlaczego ten ośrodek jest NAJ, dowiecie się z tego vloga. Zapraszam Was do serca Tyrolu. Zapraszam Was do ośrodka narciarskiego Kitaj. Centrum Kitaj. Kitaj, zapamiętajcie, tak wymawia się nazwę. Nie Kichtaj, nie Kitaj, tylko Kitaj. Specjalnie zapytałem się tubylców, jak to, autoktonów, jak wymawiać tą nazwę, bo jest ona dla nas, a w związku z tym, że jest przez umlaut pisana, jest troszeczkę trudna do wymówienia. Jestem dokładnie w centrum Kitaj. Mój samochód zaparkowałem tutaj naprzeciwko informacji turystycznej. Tutaj logo Kitaj, czyli krowa. Jestem na wysokości 2050 metrów nad poziomem morza. Parkingi zlokalizowane tutaj w miejscowości są przy wjeździe, no dosłownie 200 metrów dalej, lub przy wyjeździe. No to powiedzmy sobie gdzieś tam, nie wiem, kilometr dalej, bo to jest całe Kitaj. Natomiast w międzyczasie jest dużo miejsc, gdzie można zostawić samochód bez żadnych problemów, bezpłatnie. To też taka ważna informacja, jeżeli byście potrzebowali, tak jak ja dzisiaj, bo chciałem wejść tutaj do informacji turystycznej, żeby po pierwsze wziąć sobie mapkę, zapytać się o kilka szczegółów dotyczących Kitaj, więc nie ma problemu, można tutaj stanąć. Tutaj dochodzi jedna trasa zjazdowa, więc jak zakończę dzień, przyjadę z tej strony czy z tej strony, będę miał bardzo blisko do samochodu. Ale już tak rozmawiając o kwestiach logistyczno-technicznych, to jeżeli zostawicie samochód na parkingu wjazdowym od strony Innsbrucku, to tam też do krzesła czy z jednej czy z drugiej strony nie będziecie mieli wcale daleko. Ale przyświeciło. Dwa słowa na temat dojazdu samochodem do Kitaj. Oczywiście w ramach ski passu Ski plus City możecie przyjechać tutaj autobusem, nie ma problemu, tylko zajmuje to troszeczkę więcej czasu, bo autobus jeszcze tam zbiera ludzi po drodze. Ja wybrałem się dzisiaj samochodem, żeby sprawdzić, jak wygląda dojazd samochodem. Z centrum tutaj do Kitaj jest dokładnie 38 km. Fragment jedziecie autostradą, natomiast później zjeżdżacie w lewo w kierunku Aksamer-Licum i właśnie Kitaj. Stąd zaczynacie wspinaczkę na 2000 metrów, ale ta wspinaczka jest rozłożona na 30 km, czy tam 25 km, więc kompletnie tego nie czuć. Jedziecie cały czas spokojnie pod górkę, nie ma spektakularnych serpentyn, jakichś niebezpiecznych zakrętów czy dużych strozmisk. Oczywiście przy opadach śniegu należy pamiętać, bo są tutaj miejsca, gdzie jest nakaz używania łańcuchów w przypadku opadów śniegu, więc to wszystko trzeba mieć na uwadze. Natomiast podjazd od strony Innsbrucku jest bezproblemowy, bez żadnych jakichś spektakularnych, jak wcześniej powiedziałem, zakrętów czy podjazdów. Na spacer po Kitaj zabrałem dwa rosłe dobermany. To gigantki nordiki o długości 185 cm, gigantka Doberman GSR, promień skrętu 20,5 metra przy długości właśnie 185. Liczę na to, że stoki będą dzisiaj twarde, równe i będzie można sprawdzić, co te gigantki czy co te Dobermany potrafią, jak się zachowują w takich warunkach. Objazd terenów narciarskich w Kitaj zaczynam od strony wschodniej ośrodka, czyli od wjazdu od Innsbrucka. Będę jeździł po tych stokach, które aktualnie są za mną, czyli po tych nasłonecznionych. Następnie przeniosę się na stronę południową, gdzie stoki aktualnie są w cieniu. Tam jest jeszcze troszeczkę słońca, czyli plan jest taki. Zaczynam tam, objeżdżam tutaj tą górkę, przejeżdżam na tamte trasy, które zacnie wyglądają,
a kończę tutaj na tych trasach. W międzyczasie znajdę jeszcze restaurację na lunch. Przecież musi być wątek kulinarny, no bo jak to? Narty bez jedzenia? Niektórych z Was to wkurza, że jest tego tyle jedzenia, no ale to jest nieodłączna rzecz, tak jak noclegi, hotele, jedzenie, no i narty. To są 3 najważniejsze rzeczy. Dobra, rozgadałem się, rozmarzyłem się, jadę dalej. Wyjechałem na wysokość 2520 metrów tą czwóreczką i jest to najwyżej położone miejsce, do którego można dojechać tutaj wyciągami. 2520 metrów, czyli różnica wzniesień między samą miejscowością, samą wioską Kütaj, a tym miejscem to pół kilometra i tyle mamy różnicy wzniesień do pokonania przy zjazdach do doliny. Nie będę mówił w dół, bo już ktoś mi zwrócił uwagę, że zjeżdżam w dół albo wyjeżdżam do góry. Ja będę starał się teraz przedostać do tamtej gondoli, jeżdżąc tutaj po okolicznych trasach. Po drodze gdzieś tam jest jakiś orczyk jeszcze do wypróbowania. Pogodę mam po prostu idealną. Jak widzicie, błękitne niebo. Jeszcze jedna ważna rzecz. Może Wam się wydawać, że jest tutaj mało śniegu. Wynika to z faktu, że Kütaj jest tak położone, że wiatry wiejące od północnej strony zwiewają tutaj śnieg. I faktycznie, jak jadąc samochodem, w pewnym momencie wyjeżdżamy gdzieś z tunelu i nagle się okazuje, że tego śniegu jest dużo, dużo mniej niż przed tunelem. Ale wynika to po prostu z wiatru. I teraz na trasach tego ubitego śniegu jest prawie 2 metry, natomiast na łąkach, na tych okolicznych łąkach tego śniegu może być dużo mniej, a gdzieniegdzie wychodzi trawa, bo jest po prostu wywiane, do tego słońce tutaj mocno operuje, więc to robi swoje. Natomiast kompletnie się tym nie przejmujcie, że tutaj pod koniec stycznia nie ma śniegu. Śniegu jest tyle na trasach, nawet do 2 metrów. Natomiast generalnie taka średnia to jest około 1–1,30 m. Tu dokładnie widać to, o czym mówiłem. Zobaczcie, gdzie jest trasa i jeszcze śniegu tu jest wycięte, a po drugiej stronie trawa wystaje. A tam trawa wystaje, a tu tyle śniegu. Po prostu jest przewiany, nawiany. Po drugiej stronie, tak od razu nawiążę, po drugiej stronie zobaczcie jakie trasy. Tam są czarne, tylko czarne trasy. W ogóle ośrodek Kütaj to ośrodek, który bym powiedział przeznaczony jest raczej dla osób dobrze jeżdżących, bo 57% wszystkich ponad 40 km tras to trasy czerwone. Jeszcze tam prawie kilkanaście procent to trasy czarne, a reszta tylko trasy niebieskie. Także jest po czym jeździć i jest gdzie się spocić. No jest co tutaj jeździć, jest co jeździć. Trasy są naprawdę obłędne. Warunki dzisiaj genialne. U góry troszeczkę podwiewało, ale tutaj jest idealnie. Ludzi, jak widzicie, niedużo. Zresztą to jest, myślę, taki ośrodek, w którym nigdy nie ma specjalnych tłumów. A wracając do tras, no to widać, że prawie 60% tych czerwonych tras robi robotę i da się tutaj wyjeździć i zajeździć tak naprawdę. A może na tydzień przyjechać tutaj, no będą takie osoby, które tu będą, którym to sprawi przyjemność, ale myślę, że lepiej by było właśnie mieszkać w Innsbrucku i przyjechać tutaj na 1–2 razy w ciągu tygodnia, pojechać do Doliny Stubaj, zwiedzić jeszcze kilka ośrodków. Serdecznie Wam polecam korzystanie ze ski passu, czy całej właściwie oferty Ski Plus City, Stubaj, Innsbruck, bo te dwa regiony promują i mają w swojej ofercie taką ofertę. Tutaj takie zakręcone językowo, nie czepiajcie się, zrobiłem to specjalnie. Dobra, jadę, bo mi mózg się tutaj lasuje, a trasy czekają. Tylko przeczekam, bo następna grupka zapaleńców
Zauważyliście, że na stokach jest tak, że albo nikt nie jedzie, albo jedzie cała grupa? I to nie są znajomi bynajmniej. Tak stadnie jest, no zobaczcie. Przejechało ileś osób i pusto. No to teraz ja. Wyjechałem gondolką znajdującą się najbardziej na zachód, jeżeli chodzi o teren narciarski Kütaj. Jest to skrajne miejsce, do którego można jeździć, do którego można dojechać gondolą, czy w ogóle wyciągiem. Wysokość 2445 metrów i teraz postaram się zjechać do doliny i wyciągnąć krzesłem na trasy po drugiej stronie. Powiem Wam, że jest to błędnie, no jest super. Ośrodek naprawdę wart tego, żeby tutaj przyjechać. Zresztą osoby, które tutaj były, bo są takowe i z jednymi rozmawiałem, inne pisały do mnie komentarze, bardzo polecały mi tę miejscówkę. Ja tu jestem pierwszy raz i nie żałuję. Naprawdę jest to wyjątkowe miejsce na mapie alpejskiej Tyrolu i serdecznie Wam polecam. Niech Was nie zraża to, że jest tu tylko troszeczkę więcej jak 40 km tras, ale za to jakich? Ale za to jakich? Z reguły wielu z Was szuka tras, gdzie można się naprawdę spocić, gdzie można sobie dać wpalnik. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. Cały dzień na czerwono i na czarno. Można tak spędzić dzień. 40 km. Dobra, koniec tych wywodów, Jacek. Zawiesiłem się na moment, bo jest cudownie. Zero wiatru, piękne słońce. Znowu powiem, życzę Wam takich warunków. Wjechałem na drugą stronę, w dole sztuczne jezioro z tamą, a kawałek dalej, gdybyśmy pojechali tą drogą, jest Hochötz, ośrodek narciarski. To jest pierwszy ośrodek narciarski w Dolinie Ötztal. Jak wjeżdżamy do Doliny Ötztal, to jest taka miejscowość Ötz i po lewej stronie mamy gondolę, która właśnie wywozi do tamtego ośrodka narciarskiego. Te dwa ośrodki nie są ze sobą połączone, natomiast Hochötz jest też na skipasie Ski plus City. Także tam też można by było pojechać. Mógłbym teraz wsiąść w auto, pojechać jeszcze parę kilometrów dalej i tam też pojeździć na nartach. Ale dzisiaj postanowiłem, że cały dzień spędzę tutaj, żeby nagrać dla Was jak najlepszy materiał. Powiem Wam, że wyjazd tym krzesłem, zwłaszcza ten ostatni odcinek dla osób, które mają powiedzmy sobie delikatny lęk wysokości, może być nie lada wyzwaniem, bo jedzie się bardzo wysoko i jest duża ekspozycja wzmocniona jeszcze tamtą doliną z prawej strony. No powiem Wam, że jest na co patrzeć i wrażenie jest niesamowite. Przede mną czerwona 13, tutaj góra dosyć stroma. Można by było zaryzykować, że zasługuje nawet na miano takiej fioletowej, wpadającej w czarną. Ja jadę tą 13 na dół i potem będę odbijał w prawo, aby dostać się tam na górę. Czerwona 13 robi na ludziach wrażenie, tym bardziej, że jest dosyć spora ekspozycja, to raz. Dwa, jest przewiana i są miejsca, gdzie jest wylodzone. Mimo że tego śniegu tutaj ostatnio sypało bardzo dużo, ale wiatr robi swoje i w niektórych miejscach tam na ściance ludzie płaczą. Widzę, że tam parę osób leży, ale na szczęście się ruszają, zbierają, więc jadę dalej. Ale tutaj no jest co jechać i trzeba mieć naprawdę ostre narty i trochę odwagi i przede wszystkim umiejętności. O, ale długie krzesło było. Powiem Wam, że gdzieś wyjechałem na koniec świata, otoczony górami. Fajnie tu jest, bo nie wieje w ogóle. Na krześle troszeczkę podwiewało, a widoki, zobaczcie.
Tu jeszcze jestem po ciemnej stronie mocy, tu jeszcze słońce nie dotarło dzisiaj. Myślę, że tutaj fajny teren jest w marcu, kiedy to słońce jest dużo wyżej, tak za 1,5 miesiąca, czy za 1,5 miesiąca. Znowu ktoś mnie będzie poprawiał i będzie miał rację. Jak tutaj się przyjedzie, to przez cały dzień praktycznie jeździ się w słońcu. A to, że stoki są z południową i północną ekspozycją, ma dużą zaletę, bo najpierw jeździmy po tamtej stronie, a potem przyjeżdżamy tutaj. I tutaj już dzisiaj nawet przy tych temperaturach widzę dużą różnicę. Tam śnieg powoli już zaczął puszczać, a tu jest puszek na stoku. Hotel Jagdschloss. Miejsce wyjątkowe na mapie Kütai, bo jak patrzyłem na centrum, to tam jest dużo nowoczesnych hoteli. Natomiast to jest hotel z dużą historią. Jagdschloss, z tego co się dowiedziałem, to jest coś takiego jak zamek myśliwego. O, tak to można przetłumaczyć, zamek myśliwego. I tutaj mam przyjemność dzisiaj zjeść lunch. Jak widzicie, porozbierałem się, bo słońce się opiera, nie ma kompletnie tutaj wiaterku, jest obłędnie. Jedynie co, to po prostu siedzieć i kosztować tego pięknego słońca, styczniowego słońca, bo czuję się jakby był marzec, jakby to były typowo marcowe narty. Pogoda jest obłędna. Zaraz pokażę wam, jaki mam widok tutaj. Dzisiaj, jako że jest to mój ostatni obiad czy lunch w górach, jutro już zostaję tylko i wyłącznie w Innsbrucku, postanowiłem, oczywiście, co Jacek pije? Soczek jabłkowy. Powinienem zostać jakimś ambasadorem producenta soczków jabłkowych. Halo, jest tam jakiś sponsor? Słuchajcie, ale wracając do mojego menu. Dzisiaj postanowiłem zjeść, jako że w tym menu też jest typowo tyrolskie, tak jak wczoraj przy kolacji, typowo tyrolskie jedzenie. Aczkolwiek jest tutaj też możliwość zamówienia spaghetti, bolognese, carbonara, ale większość dań jest taka typowa z tego regionu. Więc co mógł Jacek zamówić na ostatni raz? Oczywiście frittaten, zupę i Wiener Schnitzel. Zobaczę, czy w tak dobrej restauracji, w tak dobrym hotelu Wiener Schnitzel będzie też równie dobry. Czego oczywiście nie omieszkam za chwilę wam powiedzieć. Moja zupa już wjechała i popatrzcie, jakże gustownie, jakże gęsta jest i wspaniała. Oj, pan Robert nie byłby zadowolony, ale spróbujmy. Jak smakuje typowy rosół austriacki z naleśnikami. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo jestem ciekawy, jak wiedzie danie główne, czyli Wiener Schnitzel, jaki będzie miał smak. Oczywiście człowiek zawsze ma odniesienie do naszego schabowego lub do Wiener Schnitzli, które je gdzieś w różnych restauracjach. Ale powiem wam szczerze, że jeden z najlepszych, jaki jadłem smakowo, jakościowo, to w restauracji Wiszgl, w restauracji na stoku. Jak wyjeżdżacie główną gondolą z Wiszgl na górę, po prawej stronie jest restauracja, w której serwują takie prawdziwe Wiener Schnitzle. Tam był po prostu idealny Wiener Schnitzel. Ciekawe, czy ten tutaj będzie równie dobry. No wygląda pysznie. Mam nadzieję, że równie pysznie będzie smakował Wiener Schnitzel. Powiem wam, że to jest to, co oczekiwałbym od takiej restauracji i to jest to, co otrzymałem. Kotlet jest po prostu idealny. Naprawdę super. To nie jest taka deska wysmażona, wysuszona, jaką nieraz dostajemy w restauracjach samoobsługowych. Jest mięsisty, jest soczysty, jest po prostu super. Genialna sprawa. Dostawa soku jabłkowego jeszcze dotarła, druga. Już jeden taki wypiłem cały. Złocisty napój jest najlepszy. Sznycel był naprawdę świetny. A taka informacja, bo tajemnica sukcesu Wiener Schnitzla tkwi w tym, że sznycel musi być zrobiony z mięsa cielęcego. Natomiast w większości przypadków, szczególnie w restauracjach samoobsługowych i tak dalej, jest to po prostu wieprzowina.
tańsza, łatwiejsza w obróbce, nie wiem, szybsza do zrobienia. Natomiast jeżeli jest to zrobione tak, jak to powinno być zrobione i surowce użyte, produkty użyte do kotleta są odpowiednie, to naprawdę już trzeba być mistrzem, żeby to zepsuć. Ten był idealny. Także mam już 2 miejsca, które polecam, gdzie można zjeść prawdziwy, dobry Wiener Schnitzel. To ośrodki narciarskie Iżg i Kitaj. Wracamy na stok. Polecam. Myślę, że jak skończy się to całe zamieszanie, restauracja już będzie otwarta dla osób z zewnątrz, bo dzisiaj wyjątkowo zostałem tutaj, że tak powiem, dopuszczony do spożywania lunchu, ponieważ oficjalnie restauracja jest czynna tylko dla gości hotelowych. No ale ma się te chody. Ale jeżeli będziecie tutaj w Kitaj, będziecie chcieli dobrze zjeść świetny, taki jak powinien być Wiener Schnitzel, to serdecznie Wam polecam tutejszą restaurację. A być może skorzystacie z usług tego hotelu. Może zatrzymacie się tutaj. Hotel jest przy stoku. Za mną trasy są po drugiej stronie. A ja teraz uciekam jeszcze raz na górę, na przeciwpołożną stronę, żeby jeszcze kilka razy zjechać, jeszcze coś dograć ciekawego. Zobaczcie, jak hotel jest położony. Z tamtej strony macie orczyk, tam niżej krzesło, tu jest kolejne krzesło, a po prawej stronie gondola i krzesło. Wszędzie dojedziecie oczywiście na nartach. Ale wiosna w styczniu. Jest tak ciepło. Przypuszczam, że stoki tutaj na tej południowej ekspozycji już troszeczkę puściły, szczególnie te niżej położone. Ale po tej drugiej stronie, gdzie idę, gdzie się właśnie udaje, myślę, że warunki będą przednie. Muszę tylko kawałek przejść tutaj do krzesła i już będę na trasie. I oczywiście zjadę sobie szóstką. Powiem Wam, że ta trasa szóstka dosyć oblegana jest tutaj przez ludzi, ale chyba dlatego, że jest po pierwsze bardzo, bardzo długa, po drugie fajna, szeroka, u góry z kilkoma wariantami do przejazdu. O, zaczyna się robić czarno. Przede mną 7A, czarne 7A, 9A. Wszystko czarne. Dojechałem już na ciemną stronę mocy ośrodka Kitaj, czyli w strefę tras czarnych. Za mną trasy 7A, 9A, 9. Wszystkie czarnulki z taką ekspozycją. Tam mamy centrum Kitaj. Za mną trasy, które ujeżdżałem do południa, a ja teraz staram się przebić do tego krzesła na dole, aby wyjechać do górnej stacji i stamtąd wypróbować ze 2-3 warianty tych czarnych tras, czy one są takie bardzo, bardzo czarne. Myślę, że to nie chodzi nawet o to, czy są bardzo strome, natomiast chodzi o warunki na tych trasach, bo to, co widziałem, pamiętacie, na 13 czerwonej, gdzie było wywiane i lekko przelodzone, sprawiało, że ludzie mieli troszeczkę problemu ze zjazdem. Wypasiona kanapka, o taki, można by powiedzieć, ekspres wróć Mercedes wśród kanap. Z osłoną, indywidualne siedzenia, z logo na oparciach, podgrzewana. No panie, powiem panu, elegancko, elegancko. Dzisiaj jeździ w stylu slow motion, powolutku. Nie wiem, pewnie ze względu na frekwencję im się nie śpieszy. A obsługuje tutaj warianty czarnych tras po lewej i po prawej stronie. Ale jadąc na dół, tak patrzyłem na tą trasę i w gruncie rzeczy nie jest ona bardzo stroma, natomiast problem jest właśnie w tym wietrze i w tym, że są miejsca takie wylodzone, bo nawet sam trafiłem na kilka miejsc, gdzie śnieg był zwijany i było naprawdę bardzo twardo i trzeba się dobrze zaczepić na krawędziach, żeby tam nie polecieć. To jest główny problem tych tras. Tutaj możemy zdecydować, gdzie chcemy jechać. Mamy 9, 9A, jeszcze gdzieś tam 7 czarna niżej się napotoczyła, więc tych wariantów zjazdów mamy
kilka do wyboru. Można też dalej pojechać czerwoną trasą i dojechać do Czerwonej Szóstki. I wtedy zjedziemy do samego centrum. Jak widzicie, trasy szerokie, bardzo dobrze przygotowane. Coś tutaj wiele opowiadać i mówić. Myślę, że obraz najwięcej oddaje i sami możecie ocenić, czy warto tu przyjechać, czy nie. Obiecałem Wam kilka słów na temat narty, na której dzisiaj jeżdżę. To narta Nordica Dobermann GSR, narta gigantowa, narta dla osób, które lubią szybko jeździć. To jest narta, która, co dzisiaj mogłem zauważyć, w warunkach, kiedy było twardo, równo, no po prostu szuka prędkości. Kapitalnie trzyma krawędź na stromych i takich twardych stokach. W takim śniegu, jaki jest teraz, powoli rozjeżdżonym, już nie szczególnie. Natomiast do południa jeździło się na niej naprawdę bardzo dobrze. Konstrukcja narty zaczerpnięta z oryginalnych nart Pucharu Świata. Model, który miałem przyjemność testować, długość 185 cm, 69 mm pod butem i promień 20,5 metra. Także jest co jechać, jest na czym się rozpędzić. Myślę, że narta ta może być wyborem dla tych osób, które lubią szybką jazdę po przygotowanych stokach, lubią jazdę na pełnej prędkości, ale lubią też panować nad nartą, mieć kontrolę i czuć się przede wszystkim pewnie przy dużej prędkości w ostrym, mocnym skręcie. Powoli kończę mój pobyt w ośrodku narciarskim Kitaj. Było genialnie, naprawdę warunki super, ośrodek bardzo mi się spodobał. Ośrodek nie jest duży, ma troszeczkę więcej jak 45 km tras narciarskich i może na tydzień komuś by się tu znudziło. Natomiast jeżeli szukacie miejsca, gdzie wyjdziecie z hotelu, od razu przypniecie nartę i tak samo wrócicie do hotelu, gdzie macie naprawdę bardzo szerokie i strome trasy, to jest miejsce dla Was. Miejsce, które nie jest wcale najdroższe, miejsce w środku Tyrolu, w sercu Tyrolu, miejsce, do którego bez problemu dojedziecie w 40 minut z Innsbrucka i polecam Wam korzystanie z takiej opcji, jaką ja tu wybrałem, czyli z karnetu Ski Plus City, bo jest to fantastyczna rzecz dla tych osób, które na przykład jeżdżą ze znajomymi czy z rodzinami i gdzie nie każda osoba chce każdy dzień wakacji zimowych czy każdy dzień pobytu na nartach spędzać na tych nartach. Chce czasami odpocząć, chce pójść, nie wiem, do muzeum, chce się przejść gdzieś na spacer, być może na jakieś zakupy. Jakie kto ma powody, nieważne. Ale wiem, że takie osoby są i nie wszyscy chcą od rana do wieczora katować setki kilometrów tras. Dla tych osób polecam ten ośrodek, tym osobom polecam też wariant karnetu Ski Plus City. To już wszystko, jeżeli się podobało, to oczywiście łapka w górę, subskrybik i dzwoneczek. Pamiętajcie o ubezpieczeniach, pamiętajcie o Booking.com, linki macie w opisie. I co? Widzimy się w następnym odcinku, w następnym vlogu. Skąd? Myślę, że Was zaskoczę. Trzymajcie się. Cześć! Nie ma to jak na nartach podjechać pod sam samochód. Takie rzeczy tylko w Kitaj. Trzymajcie się zdrowo, cześć!